Zobaczcie, w jakiej by sytuacji. Z jednej strony bardzo stresująca sprawa, problem, no po prostu solidny fuck up na produkcji, a z drugiej tutaj wielka impreza, trzeba się uśmiechać, trzeba dawać przemowy, mówić, jak wszystko jest super. Czyli właściwie to jest taki wachlarz emocjonalny od lewej do prawej po całej takiej skali. Chodzi o to, że jako liderzy często musimy sobie robić takie mentalne przegródki. Te notatki są super przed i notatki też są super po. Compartmentalization. Dobra. Cześć, witajcie w kolejnym shorcie Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Słuchajcie, czasem jest tak, że lubimy się uczyć na swoich błędach i to jest takie naturalne, że na czymś rozjedziemy, no to nauczymy się najlepiej. Ale dobrym pomysłem jest śledzenie różnego typu biografii, książek, czytanie książek biograficznych, czy oglądanie filmów biograficznych o ludziach, którzy zrobili naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, zrobili duże biznesy. No i dzisiaj byśmy chcieli trochę porozmawiać o jednym z takich ludzi, czyli CEO Disneya, Walta Disneya, całej wytwórni Disneya. O tym właśnie, Krzychu, o czym? Co on takiego fajnego zrobił, co przyda się naszym liderom? Tak, czytam właśnie biografię Boba Igera, który przez 15 lat był prezesem Walt Disney Corporation. Oczywiście miał wcześniej bardzo długą karierę w mediach amerykańskich i czytanie właśnie biografii, autobiografii różnych znanych ludzi to jest taka fajna rzecz, żeby się czegoś po prostu nauczyć, jak oni postępują, jak postępują z ludźmi, jak zarządzają swoimi firmami, jak sami do tego doszli do jakichś sukcesów. Oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś pisze swoją autobiografię, to raczej podkreśla te pozytywne elementy i nie pisze jakichś negatywnych, więc nie będziemy tutaj się do tego odnosić. Raczej jest to taki idealny obraz. Zawsze na tych okładkach jest piękne zdjęcie. Zresztą tutaj wrzucimy zdjęcie okładki tej książki, o której mówię. Ale niemniej jednak pozwala to czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć, może też wyrobić sobie swoje zdanie. I dzisiaj do tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, zainspirował mnie jeden rozdział z właśnie autobiografii Boba Igera, która nosi tytuł The Ride of a Lifetime, która właśnie mówi o jego karierze, koncentrując się na tych 15 latach jako CEO Walta Disneya. A ta rzecz, ta cecha, która moim zdaniem jest bardzo ważna dla liderów, po angielsku nazywa się compartmentalization. Nie ma dobrego tłumaczenia, bo chciałem znaleźć tłumaczenie na polski, to mi Google Translate powiedziało kompartmentalizacja, co niewiele mówi. No ale compartment to można powiedzieć, że są takie przegródki. I to dobrze obrazuje to, o czym chcę powiedzieć. Chodzi o to, że jako liderzy często musimy sobie robić takie mentalne przegródki. I tutaj Bob Iger podaje taki przykład, trudny można powiedzieć. Jak wiecie, Walt Disney ma różne parki rozrywki w wielu miejscach na świecie i w tym czasie, o którym mowa, Walt Disney otwierał pierwszy swój park rozrywki w Chinach, który był największym parkiem rozrywki Walta Disneya na świecie. Był gigantyczny, w ogóle multum atrakcji, ciężko to ogarnąć umysłem i oczywiście Bob Iger był zaangażowany w ten proces. I zbliżało się otwarcie tego parku, to miało się wydarzyć w kolejnych dniach, Bob Iger był już tam na miejscu w Chinach, wszystkiego doglądał. No i to otwarcie to miała być wielka impreza, wiadomo jak to w Chinach, czyli mieli być oficjele, najważniejsi, jacyś tam premier, nie wiem czy też nie przewodniczący partii, wiele gości, czyli gigantyczna impreza. Jak wiadomo, w Chinach wszystko jest największe, najwięcej ludzi tam przychodzi, najwięcej się zarabia, największy rynek, więc gigantyczna sprawa. Tutaj oczywiście nie wchodzimy w kwestię współpracy Walta Disneya z Chinami, chodzi tylko o pokazanie, że to było coś ważnego dla tej firmy, zdecydowanie gigantyczna sprawa również dla CEO.
I gdy CEO się przygotowywał do wystąpienia na tym otwarciu, oczywiście wiadomo, że taka ważna osoba to ma jakichś asystentów, którzy mu piszą przemówienia, przygotowują wszystko i tak dalej, to w parku Walta Disneya na Florydzie wydarzyła się tragedia. Jak wiecie, Floryda jest miejscem, które słynie z aligatorów albo krokodyli, nie pamiętam, ale to są podobne stworzenia. I w tym parku Walta Disneya również są te zwierzęta. I co się okazało, że jakiś mały chłopiec, 2-3-letni, zbliżył się za bardzo właśnie do takiego miejsca, gdzie były te aligatory i te aligatory go porwały i go mocno pogryzły. No to oczywiście była tragedia. Sprawa stała się medialna i Bob Iger musiał się momentalnie zaangażować w bardzo dużo rzeczy. Jak wiadomo, że to jest po pierwsze, jest to PR-owo bardzo źle wygląda. Po drugie, chcieli wesprzeć rodzinę tego chłopca, musieli przygotować jakieś dodatkowe zabezpieczenia, musieli współpracować z policją, która prowadziła śledztwo, czemu tak się wydarzyło. Duża sprawa, stresująca. Tutaj Bob Iger pisze o tym, że to było dla niego takie bardzo osobiste i przytłaczające, chociaż domyślam się, że ważniejsza była kwestia właśnie odpowiedzialności prawnej. Wiadomo, jak to jest w Stanach, o wszystko można pozwać na grube miliony, czy po prostu PR-owej. No i zobaczcie, w jakiej by sytuacji. Z jednej strony bardzo stresująca sprawa, problem, po prostu solidny fuck up na produkcji, a z drugiej tutaj wielka impreza, trzeba się uśmiechać, trzeba dawać przemowy, mówić, jak wszystko jest super, świetnie, jak nasza firma się świetnie rozwija, rozmawiać z różnymi oficjalami i świętować. I to jest ciężkie, prawda? Często tak mamy, że jeżeli nas przytłacza jakiś problem, to ciężko nam się cieszyć z innych rzeczy. I to jest właśnie jedna z rzeczy, która jest ważna dla lidera, dla menedżera, że czasem tak będzie, musicie wiedzieć o tym, że czasem tak jest, że z jednej strony z jednym pracownikiem macie jakiś problem, jakąś trudną sprawę, czy to osobiście, czy na przykład jakiś jest problem z zadaniami, które wykonuje ten pracownik, a na przykład z drugim od razu się spotykacie, żeby go pochwalić, żeby dać mu podwyżkę, żeby pozytywne emocje mu przekazywać i żeby rozmawiać o pozytywnych rzeczach. Albo, nie wiem, jest właśnie fuck up na produkcji, jesteście w środku naprawiania jakiejś rzeczy, pracy z zespołem, żeby naprawić problemy, a zaraz potem musicie rozmawiać z kimś zupełnie z innego działu o jakichś zupełnie innych projektach. I właśnie to jest ta rzecz, która się nazywa kompartmentalizacją, czyli konieczność takiego mentalnego przestawiania się z rzeczy pozytywnych na negatywnych. Jak to robić? To jest oczywiście trudne. Nie mogę powiedzieć, że mam jakąś świetną zasadę. Na pewno przydaje się robienie sobie przerw pomiędzy takimi spotkaniami. Po prostu 5 minut przerwy na to, żeby zebrać myśli, żeby, nie wiem, przejść się, wypić kawę, pójść na spacer, żeby po prostu się mentalnie przestawić pomiędzy jednym tematem a drugim. Kolejna rzecz, która dla mnie działa, to jest dobre takie przygotowanie się, na przykład robienie sobie notatek. Notatki na spotkanie, na jedno spotkanie notatki, na drugie spotkanie notatki. Wtedy nasz mózg nie musi tam gdzieś z tyłu przetwarzać, dobra, na tym spotkaniu powiem to, na tym tamto, tylko wszystko z naszego mózgu przenosimy na jakiś papier czy do notatek elektronicznych i wtedy po prostu jesteśmy przygotowani, łatwiej nam się przełączać. Chociaż to nie jest oczywiście takie łatwe. Paweł, jak ty sobie z tym radzisz? Te notatki są super przed i notatki też są super po. Bo nawet żeśmy rozmawiali parę dni temu, kiedy miałem taką właśnie sytuację analogiczną trochę do tego, co mówisz. Z jednej strony było super rzecz, naprawdę podsumowanie, prezentacja na podsumowanie kwartału, wszystko super, bomba, pięknie. Z drugiej strony równolegle coś wybuchło, z trzeciej strony ktoś tam miał jakiś tam poważny problem i z czwartej strony znowu było coś super, czyli właściwie to jest taki wachlarz emocjonalny od lewej do prawej po całej takiej skali. I tutaj to, co ty mówisz, jest bardzo ważne, żeby właśnie zrobić sobie tą przerwę między jednym tym a drugim. Czasem się nie da, bo czasem właściwie w trakcie jednego wpada ci jakaś bomba, później musisz na nią od razu niemalże zareagować, później musisz gdzieś zrobić coś innego.
więc czasem się tej przerwy zrobić nie da fizycznie, więc na przykład jeżeli to robimy sobie, pracujemy zdalnie, to dobrze jest po prostu nawet wziąć kompa i zmienić miejsce, albo wstać, albo się przejść po prostu nawet w koło biurka. Mówiąc, że notatki są dobre to będziemy mieli za jakiś czas odcinek z gościem odnośnie inteligencji emocjonalnej, bo to jest bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o tym mówimy, który się nam tutaj ładnie wiąże. To dobrze właśnie mieć tą świadomość też tych emocji, które wam w danym momencie towarzyszą i właśnie sobie zapisać, bo ja na przykład zauważyłem, że trzymając to w głowie i wiedząc, że no tutaj jest stres, tu jest radocha, tu jest deprecha, tu jest wstyd, bo coś żeście odwalili sami po drodze, to dobrze to sobie spisać i jak to sobie spiszecie, to siłą rzeczy wy nabieracie dystansu, czyli jeżeli nawet nie macie za dużo czasu, żeby przejść się gdzieś dalej, wypić kawę, zresetować głowę, to nawet zrzucenie tego, co aktualnie siedzi wam w głowie na kartkę, czy nawet jeżeli to jest, nie wiem, krótka przerwa między spotkaniami, a nie macie kartki, nawet wziąć dyktafon i po prostu to nagrać, wyrzucić to z siebie w takiej formie, która gdzieś tam wiecie, że jest utrwalona, to wam bardzo dużo da. Tak, ta świadomość emocji to jest jednym właśnie z elementów inteligencji emocjonalnej. To będzie bardzo ciekawy odcinek, nie mogę się doczekać, kiedy ten wywiad przeprowadzimy, bo to jest ważny temat. No i na zakończenie wydaje mi się, że warto odnieść do naszego odcinka, jednego z pierwszych zresztą, który nagrywaliśmy w terenie, w którym mówiliśmy o tym, że po prostu po takich dużych emocjach, po takim zmienianiu raz w prawo, raz w lewo, trzeba trochę sobie odpocząć, prawda? I dać sobie trochę tej głowie odpocząć i tym emocje ostudzić. Damy wam linka do tego odcinka. Koniecznie, dlatego ja teraz nagrywam nie z Warszawy, a z Torunia, więc to jest ważne, żeby właśnie tą perspektywę zmienić i być w stanie też wyluzować i się odciąć. Mhm. No to słuchajcie, dbajcie o swoje emocje i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!